To w którym zespole chciałbyś jeździć? Raz z grubej rury. Znaczy, chęci wiesz, no, chcieć to jedna, a móc to drugie. Ale pewnie to też u Was podobnie, czy nie? Podobnie, ambicje Chociaż zawsze są zawsze się reprezentuje klub, który się kocha, tak? Czy przynajmniej, no nie wiem, Ty jesteś z Warszawy. Wiesz co, mamy w ogóle takiego farta, że my zaczynaliśmy razem w Warszawie w klubie Metro Warszawa i ja się wychowałem w ogóle tutaj obok przy Parku Saskim, także po wielu latach, ja byłem 9 lat poza Warszawą i wróciłem w końcu do Warszawy, gram w Warszawie od 3 lat i także dla mnie to jest, wiesz, no, grać w najwyższej lidze siatkówki, w Lidze Mistrzów Świata i to jeszcze w swoim domu, no to najlepsze co może być. No u nas trochę jest inaczej, bo oczywiście zespołu polskiego nie ma. W Krakowie jeszcze Toru nie ma. W Krakowie Toru nie ma. Jeszcze nie ma. Ale nie, no wiesz, motorsport jest egzotycznym sportem. Okej, teraz się trochę zmieniło, ale 20 jak ja zaczynałem, to był bardzo egzotyczny sport. Dlatego myślę, że na przykład, żeby się wychowywać jako kierowca, niestety, co jest brutalną prawdą, jako sportowiec i kierowca w motorsporcie musisz wyjechać z Polski. Co jest niestety, są plusy i minusy tego. U Was pewnie też Wam się lepiej gra w domu niż na wyjeździe, przy własnej publiczności, a u nas chodzi o to, że są zupełnie inne warunki. Dla Was warunki Wam wpływają? W hali, no jasne. O wiele lepiej nam przygra, jeżeli wchodzimy i słyszymy ten tumult Jasne, kibiców no. naszych. Ale też Ważne, żeby było ciepło na hali, nie? Bo to też różnie bywa. jest jedna hala w Polsce, na której nie zawsze jest ciepło, to jest w Olsztynie. Tak? Gdzie czasami rozgrzewki gdzieś na treningach to Zimno? rękawiczki, Matku, czapki. Ale specjalne dmuchawy nam ustawiają. Specjalne z ciepłym te powietrzem, farelki. Żeby troszkę było cieplej. No. Ale bywa różnie. No ciekawe jak będzie w Suwałkach teraz. No właśnie, bo Też niby nowa hala powstaje. nowy zespół się pojawił w lidze. W ogóle śledzisz trochę siatkówkę, czy nie bardzo? Przyznam się, wiesz to mało śledzę, śledziłem dawniej. Ostatnio w ogóle nie mam czasu na jakieś telewizję, nie oglądanie meczów. No to tak jak my z nie ma wyścigami, problemu, znaczy ja tylko wiesz, wchodzę, sprawdzam klasyfikację i tyle, Tak, nie? no, Ale żeby obejrzeć cały wyścig. To... Wiesz, Trochę ciężko. jest ciężko, ale no wiesz, siatkówka, ja rozmawiam tutaj o egzotycznym sporcie, ale Wy to robicie kawał dobrej roboty dla Polski. Jednak Znaczy, taki egzotyczny sport, wiesz, no w samochodach to wszyscy jeżdżą na całym świecie, nie? A w ogóle w no którym... tak, ale to jest, wiesz, to jest, o właśnie, to jest dobre. Bo ja na przykład w siatkówkę, muszę się przyznać, nigdy nie grałem i nie uważam się za dobrego siatkarza. A z kierowcami jest tak, że jako, że wszyscy jeżdżą autem, No. to wszyscy są najlepszymi kierowcami świata. Szczególnie, Nie, szczególnie w Warszawie. Dzisiaj ja tutaj miałem bardzo słabych kierowców niestety. Dookoła. Nie, ale ja mam pytanie pierwsze, które jest najprostsze i pewnie słyszeliście go milion razy. Ile macie wzrostu? Bo ja się czuję niski po raz pierwszy w moim życiu, znaczy, no, mogę powiedzieć, prawie po raz pierwszy, czuję się małym facetem. No ja mam 2,5. Ja też mam 2,5. Tak się złożyło. To mam prawo się czuć małym facetem. Z jednej miary jesteśmy robieni. Dwumetrowcy. Ale powiedz mi, ale jak mówisz o tych kierowcach, jakbyś mógł wybrać sobie pod względem właśnie tego, jak ludzie jeżdżą, wybrać jeden kraj, w którym chciałbyś być kierowcą tak na co dzień, to który to byłby kraj? W sensie, jeżeli chodzi o drogi, o nie wiem, może o przepisy albo w ogóle o mentalność Wiesz kierowców. co, 15 lat temu bym powiedział Włochy, ponieważ Samowolka. tak, znaczy we Włoszech była fajna zasada. Wszyscy, co jechali przepisowo, jechali zawsze jakby środkowym pasem, tak? Czyli lewy pas był pusty. I wszyscy naprawdę we Włoszech szybko jeździli. Co nie jest akurat dużym plusem, ale było jakby zachowana nie kultura, ale jakby trend jazdy. Ale ostatnio według mnie dużo gorzej wszyscy jeżdżą przez telefony. Przez, No tak. wiesz, moda w social, patrzenie w telefon, oglądanie Nagrywa. No tak, no, Instastory, ale tak, no, nagrywanie Instastory. Dużo późniejszy jest start na skrzyżowaniu, nie? No bo Nie, ale ludzie to wiesz, czerwone, to się- dobra, no to tak, telefon tak. już zielone, I ale wiesz. nawet nikt nie trąbi, bo z tyłu ludzie to Tak, samo, nie? dokładnie. Wiesz, ale tak samo jest na autostradach, przecież w niektórych korkach, nawet nie w korkach, wiesz, w dużych miastach, na obwodnicach gdzieś, widzisz, wiesz, jest pół korek, tam jadą 30-40 na godzinę, a ludzie, kurde, dawniej widziałeś jednego gościa z gazetą, tak? A teraz wiesz, jakieś iPady, telefony.
W ogóle ja bym zabronił, wszyscy, znaczy nie wszyscy, większość ma swoje telefony przysane do szyb. Nie, niby używają jako nawigacji, ale większość pewnie tam, wiesz, patrzy, Instagrama. co robił znajomy wczoraj wieczorem. Ktoś napisał, nie napisał, przylajkował, nie przylajkował. A ja przynajmniej mam trochę social, jestem trochę, nie mówię, że na nie, ale jestem trochę starej daty. No ale właśnie widziałem, Powiedz. oznaczałem Ciebie przed chwilą na Instagramie i masz Robert Kubica Real. Tak, Real. Czemu ale nie jestem Barce- fanem czemu nie Realu. Barcelona? Nie jestem fanem Realu. Nie, bo na początku ogólnie historia była, że tak jak powiedziałem, jestem starej daty i powstał jako pół zakład, pół zabawa mój profil. Ale wychodzę z założenia, że albo go prowadzisz sam, albo nie, w ogóle. Ale jaki zakład? Byłem w Australii 2 lata temu i trochę mi się nudziło ze znajomym. Miałem mały zakład, żeby osiągnąć 100 000 do niedzieli. A to taki standardowy zakład ludzi po prostu, którzy sobie zakładają Instagrama, nie? Tak, Myślę, tak, że tak. każdy wie jak to jest, Przegrałem, ale przegrałem. każdy to przeżył. Nie? No, ale no to nie, bo nawet ja mam mało ludzi, którzy mnie, znaczy mało, ludzie, przynajmniej widziałem jak to prowadziłem, bo teraz ostatnio to w ogóle to poszło na bok, że miałem bardzo aktywnych ludzi, mała grupa, znaczy stosunkowo mała do standardów Formuły 1, Ale, ale komentuje, ale... no tam dostępne. patrzyłem tam to, że to jest fajne, wiesz, kibice jednak... Czyli nie kupowałeś lajków. Nie kupowałem, ale miałem w planie, bo ja Ale nie znam lubię kogoś, przegrywać, kogo- nie lubię przegrywać zakładów, Gdyby nie szło. ale widzicie, duża różnica pomiędzy naszymi sportami, poza oczywiście wzrostem, wy to w ogóle do F1 byście nie weszli, niestety. No właśnie, Ja- dzisiaj byłem ja- ciekaw, ja jak ten, no bo siatkarzem- ten bolid jest jednak długi, nie? Ma ten nie czub jest. ma długi, więc to nie wsunęlibyśmy tam nóg Nie. gdzieś ten... Nie, bo jest długi, ale są zasady bezpieczeństwa, są jakby, Strefa zgniotu? tak, Tak? No, ale chyba nie jest jakaś bardzo duża ta strefa tak zgniotu. jest. ogromna jest. To jest najwyższy. Tak naprawdę Właśnie. ja. Kierowcą. Ty? Ty jesteś Ja- najwyższym masz kierowcą. 85. No to 20 cm. Nie To wejdzie. dużo. Ja w 2000, teraz bolidy są większe regulaminowo. W 2006 roku jak zacząłem, miałem tak, buty o prawie 2 numery mniejsze. Wy pewnie macie... 49. No to ja mam 43, 3,5, a jeździłem w butach 41,5. Bo bolid był za niski i jak dodawałem gazu, było ryzyko, zdarzyło, że jak puszczałem gaz, to blokowało mi się czubek buta o tam kokpit. Aha. Czyli jeździłem w butach jakby z palcami To takimi. jak gejsza musiałeś chodzić. Bo bolid był zaprojektowany, dawniej się projektowało bolidy pod kierowców. Im mniejszy kierowca, tym mu łatwiej, tym lepiej. Taki szyberdach na stopy tylko. No, i tym łatwiej. I projektanci też zmniejszając miejsce, oczywiście myślą, że mają większe pole do popisu, jeśli chodzi o aerodynamikę, o przepływ powietrza i takie rzeczy. Dlatego ja jeździłem bolidem, gdzie Heidfeld i Villeneuve, Heidfeld miał z 1,60 m parę, a Villeneuve z 1,70 m. I tak, zablokowane kolana o górę kokpitu i jak każda dziura, każda tarka, to wiesz, tak jakbyś walnął kolanem mocno o parkiet, nie? I tak wiesz, co drugi zakręt. I ogólnie jak wsiadłem do tego bolidu rok później na taki show, ja mówię do chłopaków, a czemu nie założycie mojego fotela? A oni mówią, ale to jest wszystko tak jak jeździłeś rok temu. Mówię, no to musiał być pierwszy rok, wiesz, żeby przetrwać to wszystko, byłem tak zgnieciony w tym, że naprawdę było ciężko. Ale chciałem porozmawiać o kibicach. O kibicach. Tak, bo widzicie, wy mówiliśmy, że na swojej hali się dużo lepiej gra, a jest jedna wielka różnica, że my nie słyszymy dopingu w trakcie jazdy. No i, bo to tak jest dużo ludzi się pyta, czy czuje doping, tak? Wiesz, czy... No ty masz czy... taki huk wokół Nie, siebie. no u nas to jest, że- wiesz, porazy nie ma nawet czasu, nie? Ale są dwie rzeczy jakby, które mnie w sportach drużynowych myślę, że są fajne. To akurat jest kontakt z kibicami. Oczywiście wiadomo, że nie ten, a chociaż czasami jak tam
jakaś akcja Poszerzy się i za tak, tak Nawet tak. ty nie możesz zrobić tak, że nie wiem, wyprzedzisz kogoś i tam do kibiców i jedziesz dalej, nie? Albo pozdrowić tam kogoś. Nie. A druga rzecz to jest sporty drużynowe. Bo ja nie ukrywam, jestem w sporcie indywidualnym, ale drużynowym, bo jeśli chodzi o zespół, tak? Ale nie mam partnerów. Wszyscy pracują na ciebie, tak? Tak, no wszystkie, ale w momencie, kiedy jest jakby akcja, ja polegam na samym sobie. A wy musicie jakby trzymać się razem i to nawet nie same mecze, tylko o jakby Życie grupę, poza. życie poza. Jak to wygląda? Nie jest łatwo pewnie. Piotrze. Nie jest łatwo? Nie jest łatwo. Nie, czy mamy czas oczywiście też dla siebie i jest ten czas po meczu, zwłaszcza, że możemy się spotkać. Ale no Porozmawiać przy takie pytanie. energetyku. No, ale takie pytanie na przykład na kolację. Idziesz na przykład, masz wolny wieczór i idziesz ze swoim jakby kumplem z parkietu, z drużyny, czy wolisz się to, no, To też już jest kwestia indywidualna. No, Nie, no to jest różnie, wiesz, nas jest 14 w drużynie, nie? No nie ma siły, żeby 14 gości się ze sobą przyjaźniło, w sensie każdy tak, że wyjeżdżamy razem jasne, na jasne, wakacje, że kończy się opowiadacie- sezon i jedziemy 14 z rodzinami na wakacje. jasne. No, my naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy ze sobą, tak? No, No teraz właśnie są dlatego. są 2 mecze w tygodniu, No. więc dzień przed w autokarze, wszystkie Tak, posiłki jasne. razem, w Jasne, hotelu, no w pokojach. Pokoje mamy po 2. Ja sobie na przykład, właśnie, to No. jest, ja bym, tak samo mam dużo kumpli, kolarzy i oni też w dwójkę. Ja na przykład, wiesz, to jest kwestia przyzwyczajenia, tak, no, kwestia przyzwyczajenia, ale ja bym na przykład miał, wydaje mi się, że na wyścigach miałbym duży problem, gdybym miał spać w pokoju, dzielić spokój z moim partnerem z zespołu. Wiesz, z zespołu albo jeszcze z przeciwnikiem. No, nie, no no, właśnie. A wy- Ścigacie się między sobą też. nie, no No, u dokładnie. nas jest tak, że na pewno się, no nie wiem, Jasne, no. masz przyjaciół, tak, w drużynie często, no ale masz też na przykład gości, z którymi się nie lubisz, nie? W sensie tak, No charaktery, że nawet nie zamieniasz za bardzo słowa nawet przed czy po treningu, Robisz robotę. ale jak wychodzimy Tak, na boisko no. razem, no to idziemy za sobą w Jasne, ogień i jasne. jakby na boisku musi być ten feeling. jeden No bo za wszystkich, wszyscy za jednego. ważne, żeby się szanować i żeby walczyć za siebie, a jakby to, co się dzieje przed, czy po treningu, czy przed, czy po meczu, no to już jest jakby inna kwestia i nie ma przymusu, że musimy spędzać ze sobą wakacje albo chodzić Na na... szczęście nie. No na nie, bo kolację. wiesz, bo pewnie u was też jest takie, że tworzenie ideologii sportu i drużyny, że wszyscy to jest jedna wielka rodzina. U nas na przykład jest tak, że wiesz, że marketingowo chcą ci sprzedać, że każdy zespół jest wielką rodziną. Na przykład wiesz, zespoły Formuły 1 składają się tam od 500 osób do więcej, nie? I na torze jest około, teraz jest limitowana, ograniczona liczba ludzi, ale 80 osób, nie? Aha. I wiesz, to się tak wydaje, że wszyscy muszą się kochać. Wiadomo, że u was robota jest robotą, ale właśnie to poza jakby wojskiem to Wiesz co, no łatwiej na pewno jest, jak wszyscy się lubią, nie? W sensie, że nie ma konfliktów, nie ma... No nie, jakby wszyscy spięć. współpracują, spięci ale czasami, mi się wydaje, że czasami jest tak, że jak nawet jest jakieś spięcie, to ono też to napędza, nie? Że jak jest taka agresja, czasami wiesz, nawet jak jest rywalizacja między dwoma na przykład zawodnikami na tej samej pozycji w drużynie, to ona napędza Jasne. cały zespół, Jasne, bo no, każdy chce udowodnić na meczu, że jest stymuluje, lepszy od tak, tego tak, drugiego. Cały zespół gra lepiej, więc wszyscy Tak, są tak, zadowoleni, no. nie? Więc to Tak, też tak, jest tak. dobre, jakby To nie ma jest- jednej recepty i czasami ta agresja i ta złość też napędza całą jasne, drużynę. rywalizacja napędza wszystkich do... Fajne jest to, że tą złość możemy też wyładować po prostu na piłce, a nie na sobie. Nie No musimy właśnie. sobie No skakać właśnie. do garści. No, prędkość piłki. bo my nie możemy z przeciwnikiem na przykład się... No tak, nie ma przepychać, kontaktu, nie? Jest to nie ma, siatka nie ma, i- to nie jest piłka, że wiesz, że tam mu... No ale właśnie miałeś na przykład takie sytuacje, że wiesz, jechaliście wyścig i nie wiem, ktoś tam ci zajechał, czy nie wiem, czy cię stuknął na wyścigu i potem wysiadacie i były jakieś przepychanki albo kłótnie czy coś, czy... Znaczy tak, w F1 nie ma za dużo jakby kontaktu indywidualnego z innymi kierowcami w bolidzie i poza, ale zdarzało się w kartingu. Na przykład wiesz, miałem 13-14 lat i to bardziej ojcowie napędzali niektórych kierowców, że wiesz, była agresja. No i wiesz, zdarzało się, jeździłem w 1999 roku, jeździłem w Mistrzostwach Niemiec i no powiem szczerze, że Niemcy nie lubili jak Polak wygrywał. I zdarzały się akcje. Pierwsza reguła u nas, bo
jak kończysz wyścig w go-kartach, to jest później waga, tak? Żeby wiesz, wszyscy muszą się zważyć. No i wiesz, oczywiście wszyscy zjeżdżają, no i wiesz, tam jakby korek się robi, nie? To pierwsza reguła kartingowca, jeśli było jakieś spięcie, to nie otwierać szybki kasku. Bo najlepszym chwytem, jakby, który może zrobić, jak masz się bić z innym, to go chwycić za, wiesz, za dolną część kasku i go, tak wiesz, szarpać, masz pełną kontrolę. Dlatego nie możesz otwierać szybko, bo jak cię raz ktoś chwyci, to jest pozamiatane. Ale nie, chciałem się zapytać o prędkość piłki. No z No nie nami jest aż tak. akurat my zagrywamy flota, czyli tą taką No bardziej wiem, techniczną zagrywkę, czyli ona tam Tak leci jak powiedzmy, zabudowanym, 60, tak no z 70 powiedzmy to jest dobra, nie, nie? no to jak już bardzo mocno. Też bardzo, ale ci, którzy zagrywają z wyskoku, no to tam są po 135 na godzinę nawet, to chyba rekord Ale był to taki. grubo. W sensie ja mówię o rekordzie. Wiesz, w telewizji tego nie widać, tak? Wiele Na rzeczy. żywo to widać, no, wiesz? Na żywo jakbyś to usiadł, przyspieszenie, na nie? hali, ja znam wiele osób, które jak przyszły dopiero na halę i zobaczyły No. jak to bo w telewizji masz, wiesz, i No. powtórki, jakoś Tak, telewizja tak, zwalnia. tak. Nie wiem, czy tak jest z F1, No, nigdy, zwalnia na maksa. szczerze mówiąc nigdy nie byłem na Jeden wyścigu, też wygląda właśnie wolniej w telewizji. no Nie, dużo no. wolniej, nie? A i też Jeden się zasypie. no, Czasami. start, kima, Tak. wiesz, finish, dobra. Widziałem wszystko. Także musisz przyjść w ogóle na jakiś mecz i jak będziesz, Nie, wiesz, to- w Warszawie, to wpadaj i zobaczysz na żywo, to zupełnie inaczej wygląda. No. Nie no, to 100%. Dużo szybciej.